Dzisiaj z Marcinem Drogomiereckim, który jest analitykiem grupy Morizon i Gratka, a także pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, porozmawiamy o tym, jak bije puls rynku nieruchomości, bo mamy wysyp ofert, co Marcin za chwilę pokaże, ale mamy też chyba nie najgorszą sytuację kredytową, co ja za chwilę pokażę. No i jeszcze też pokażemy, jak zmieniają się indeksy cen mieszkań. Słowem, zapraszamy na tę audycję każdego, kto jest zainteresowany kupieniem lub sprzedaniem nieruchomości mieszkalnej, czy to mieszkania, czy domu, bo tutaj dowiecie się o tym, co się dzieje ostatnio na rynku nieruchomości, jakie są trendy, a także przy okazji też zapraszam na naszą stronę symen24.pl, gdzie macie informacje także o tym, co zmienia się w prawie, inne nasze audycje i tą też wzbogacone o wykresy, kursy obrotu nieruchomościami. Zachęcam do wspierania nas na serwisie Patronite lub bezpośrednio na YouTube, bo na przykład ci, którzy nas wspierają na YouTube, dostają zawsze więcej. Zobaczcie sobie playlistę dla wspierających. No i Marcinie, zanim dopuszczę Cię do głosu, to taki krótki przyczynek pokażę Wam. Zobaczcie, to jest wykres akcji kredytowej i ta niebieska linia to jest linia pokazująca liczbę wniosków o kredyty mieszkaniowe, a ta czerwona linia to jest liczba umów o kredyty mieszkaniowe. Wnioski znamy już do stycznia 2025. Mamy tych wniosków więcej niż w styczniu 2024. No, ten styczeń 2024 to był taki oddech trochę dla rynku po szale, który był związany z kredytem. Bezpieczny kredyt 2% obowiązywał wcześniej, ale ważne jest to, wniosków jest tych kredytowych więcej, a akcja kredytowa, jak sami widzicie, nie jest na dnie. Nie jest na szczytach, ale jest na takich, bym powiedział, średnich poziomach. O tym też porozmawiamy dlaczego. A ty, Marcinie, jeżeli chcesz odnieść się do tych wniosków, to oczywiście odnieś się, ale też omów nam Twoją tabelę pokazującą zmianę podaży ofert mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym rok do roku. Dzień dobry Tomku, dzień dobry Państwu. Tak, zaczęło się od wykresu liczby wniosków kredytowych i liczby udzielonych kredytów. No, tu widać pewną stabilizację od połowy ubiegłego roku. Końcówka roku tradycyjnie to był okres takiego wchodzenia rynku mieszkaniowego w zimowy sen, więc zakładam, że z tego wynikają te spadki. Październik, listopad, grudzień, mówię o czerwonej linii. Jak będzie teraz? No według BIK-u mamy w styczniu odbicie. Chyba miesiąc do miesiąca to jest to niespełna 9% więcej wniosków. Zobaczymy, jak to się przełoży na udzielone kredyty, no bo to będzie nam mówiło, jak wygląda sytuacja z transakcjami na rynku sprzedaży mieszkań. Ja nie spodziewam się jakiegoś dużego odbicia. Oczywiście początek roku w porównaniu z końcówką roku będzie lepszy. Zawsze jest tak, że po okresach świątecznych, po spotkaniach rodzinnych w czasie Bożego Narodzenia, Nowego Roku zapadają różne decyzje z Nowym Rokiem. Więc aktywność klientów jak najbardziej wzrosła, szukają ofert. Zakładam też, że dowiadują się o możliwości zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania czy innej nieruchomości, ale jak to będzie wyglądało w praktyce, jak to się przełoży na transakcje, no to będziemy obserwować w kolejnych miesiącach. Osobiście nie spodziewam się tu jakiegoś znaczącego odbicia. Jeśli już to stabilizacja, ponieważ no, kredyty pozostają drogie, ofert sprzedaży mieszkań na rynku i pierwotnym, i wtórnym przybywa, to zaraz zobaczymy w tabeli i generalnie proces sprzedaży mieszkań wydłuża się. Klienci, wiedząc, że nic ich nie goni, nic ich nie ciśnie, spokojnie, swobodnie przeglądają oferty, nierzadko czekają z nadzieją na to, że pojawi się lepsza, być może tańsza. No a tabela tych ofert, liczby ofert, no potężne wzrosty.
Tak, tutaj mamy porównanie liczby ofert sprzedaży mieszkań z rynku pierwotnego i wtórnego, porównanie rok do roku. No i tak jak mówisz i tak jak pokazują liczby, te wzrosty już od dłuższego czasu są widoczne, spore. No ale tak, mamy o 3/4, można powiedzieć, więcej ofert w Warszawie czy w Krakowie, więcej niż przed rokiem. Jeżeli ktoś myśli o zakupie mieszkania dla siebie, na pewno jest w nieporównanie lepszej sytuacji niż klienci, którzy szukali mieszkania pod koniec 2023 roku czy na początku 2024, bo wybór, tak jak widać, jest nieporównanie większy. No i on będzie narastać, bo deweloperzy 152 tysiące mieszkań rozpoczęli budowę w 2024, co jest doskonałym wynikiem. Zapowiadają, tak z wywiadów i opinii wśród deweloperów, no to w 2025 mają zamiar zacząć trochę mniej budować. Niektórzy powiadają, że to będzie około 125 tysięcy, co i tak nie byłby najgorszy wynik tych mieszkań budowanych przez deweloperów rozpoczynanych. Dlaczego? Dlatego, że sami widzą, że dużo rozpoczęli w 2025 i się zdziwili, a kredytu dotowanego, obiecywanego przez ministra Paszyka nie ma. Tam jest dyskusja w rządzie, budownictwo społeczne, czy też ten dotowany kredyt, własność. No Marcin, co sądzisz o tym sporze? Trochę cię wciągnę w to, w te obietnice obietnic ministra. Co o tym sądzisz? No, to już wygląda mocno niepoważnie, co się dzieje w rządzie w kwestii finansowania rynku mieszkaniowego. Ja niezmiennie stoję na stanowisku, że dopłat do zakupu mieszkań powinno nie być. Są inne sposoby wspierania osób, które nie są w stanie samodzielnie sprostać wyzwaniu zapewnienia sobie dachu nad głową. Ja podkreślę, zapewnienie dachu nad głową nie oznacza konieczności posiadania na własność nieruchomości. I tak według wszelkich statystyk w Polsce no zdecydowana większość osób mieszka w swoich mieszkaniach. Udział najmu jest mały. Krótko mówiąc, osoby, które nie mają gdzie mieszkać, no, mogą mieszkania albo wynająć, albo skorzystać z ofert samorządu, z budownictwa socjalnego i rzeczywiście w tym kierunku część środków powinna pójść, a nie żeby wlewać je na rynek sprzedaży mieszkań, istotnie go w ten sposób zaburzając. Westchnąłem na te propozycje, że powinny skorzystać z mieszkań samorządów, bo oczekiwania gdzieniegdzie są bardzo długie i to jest takie trochę no, nie do końca realne. Zresztą muszę Ci powiedzieć, że jest taka grupa osób, które mają za duże zarobki na to, żeby otrzymać, czy też móc liczyć na mieszkanie, czy to socjalne, czy tak zwane społeczne, a jednocześnie za małe zarobki, żeby wynająć na wolnym rynku albo żeby pozwolić sobie na możliwość płacenia rat za kredyt. Jeżeli te osoby nie mają jakiegoś na przykład mieszkania, które odziedziczą, chcą sprzedać i kupują większe i sobie tylko trochę dołożą pieniędzy, no to one są w zasadzie w sposób istotny wykluczone z tego rynku mieszkaniowego. Przykre, ale tak to jest. Natomiast jako ciekawostkę powiem Ci, że w naszej ankiecie, którą zrobiłem na YouTubie, 41% osób powiedziało, że najbardziej byłoby zadowolonym, gdyby rząd nie robił nic. I nie zmieniał nic, nie wtrącał się w ogóle w gospodarkę. I szczerze mówiąc, to trzeba powiedzieć, że obecny rząd doskonale działa, bo co on zrobił przez ostatnie miesiące od grudnia 2023 w dziedzinie mieszkalnictwa? Od razu Państwu powiem, Nie dwa wtrącał się. rozporządzenia, które i tak musiał wprowadzić, związane z ustawą o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym, wprowadzoną w życie w 2023. Nic więcej się nie stało, było dużo gadania. A przejdźmy natomiast do Ale Twojego. powiedz, Tomku, powiedz jeszcze, jakie były odpowiedzi 59% uczestników ankiety, bo wspomniałeś o 41%, a
pozostali i to A ta ty ciekawy, kocie i mordki dostaniesz. No, proszę wchodzić na nasz kanał i zobaczyć. Wtedy, kiedy ja patrzyłem na te wyniki, nie wiem jakie są teraz, sekundę zresztą. W tej chwili jest 42% już. Brak programów pomocowych i innych działań ze strony państwa, czyli troszeczkę więcej niż 41%. 32% to likwidacja barier prawnych utrudniających budowanie i obrót nieruchomościami. 20% rozwój budownictwa społecznego i 6% kredyt 0% lub podobny dla kupujących mieszkania. Zachęcam przy okazji, link na dole zamieszczę do audycji ze specjalistką wybitną Hanną Milewską-Wilk, audycji na temat budownictwa społecznego i właśnie tych dotowanych kredytów. Dopiero co nagranym. Pani Hanna jest z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Super wiedza, polecam. Długa audycja, ale warto posłuchać, bo tam są kilogramy wiedzy w tej audycji. No dobrze, ale wróćmy, Marcinie, w takim razie do tego, co Ci chciałem zadać pytania. Wskaźnik trendu cenowego mieszkań nominalny i tu masz jakieś jak gdyby dwa wykresy, jeden zbliżenie, drugi oddalenie. Ja będę pokazywał te dwa wykresy, a ty je od razu hurtem oba omów. Okej. To zacznę od tego długookresowego, czyli wskaźnika trendu cenowego mieszkań liczonego w oparciu o ceny nominalne, czyli ceny ofertowe, które widzimy w ogłoszeniach sprzedaży mieszkań. No i tu niezmiennie jak co miesiąc widzimy ten okres długotrwałego wzrostu, góreczkę, która przypadała na połowę zeszłego roku, no i od tamtej pory można powiedzieć spadek z delikatnym wahnięciem w grudniu. No ale widać szczyt tego całego okresu, czyli od 2007 roku. Natomiast jeżeli spojrzymy na wykres z ostatnich 12 miesięcy tego samego wskaźnika, no to tutaj już jak na dłoni widać, że zmiana trendu nastąpiła na przełomie kwietnia i maja ubiegłego roku i ceny zaczęły spadać. Nie mówimy o dużych spadkach, to podkreślam. Ceny ofertowe na rynku wtórnym owszem spadają, ale w niewielkim stopniu, przynajmniej na razie. Dużo więcej możemy, że tak powiem, ugrać, uzyskać większy upust w momencie, kiedy już dochodzi do kontaktu zainteresowanego z oferentem. I tutaj te upusty, rabaty no mają większą skalę, nie rzędu 0,5%, 0,25%, no tylko liczone są w tysiącach naście czy 10 tysięcy złotych i koniec końców te realne upusty, spadki cen są większe od tych, które widzimy w ogłoszeniach. Ale podkreślam, w ogłoszeniach też je widzimy i to zaraz będzie na kolejnym slajdzie. Ale chciałem Ci pokazać o tym wykresie jeszcze długoterminowym Twoim. I tutaj jak ktoś się na to spojrzy, no to tam właściwie takiego wielkiego, można powiedzieć, tak jak powiedziałeś, przełamania tego rynku nie widać. No jakiś jest tam spadeczek, były takie, zobaczcie, jeszcze takie półeczki, dwie wcześniej i tam po tych półeczkach następowało wybicie w górę tego rynku. No i tu jest pewien feller z tym Twoim wykresem, bo on się zaczyna w 2008 roku. Gdyby tam jeszcze dorobić 3 lata wcześniej, to byśmy widzieli, że było takie podjazd rynku, wyhamowanie, długo płasko i potem taki spadek następujący bardzo długo. Zobaczcie na tym wykresie Marcina do w zasadzie 2013-14 to było takie gdzieś tam dno, to też zależy w jakich miejscowościach, bo to różnie tam było odbicie i z jakiego poziomu żeśmy spadali, a do jakiego żeśmy doszli. Ten spadek to tak lekko licząc 20% wynosił wtedy przez tyle lat, bo na tym rynku nieruchomości rzadko coś się zmienia szybko. U nas te takie półeczki i garby, które były odbicia potem z tych półeczek w górę jednak,
to był albo COVID, albo wojna w Ukrainie, albo kredyt bezpieczny, a te półeczki pokazywały, że rynek już wtedy myślał sobie, ojej, może trzeba by zrobić jakąś korektę, która nie nastąpiła. Przejdźmy natomiast do twojej tej tabeli ceny średnie ofertowe mieszkań na rynku wtórnym. No i właśnie, to takie te spadki to raczej właśnie, jakie one są? Skomentuj sam. Nawet widzę wzrosty gdzieniegdzie. Tak, no spadki, wzrosty są w tej chwili niewielkie. To wiele osób, widząc spadek o 1% czy 2%, podważa fakt ich istnienia, bo można powiedzieć, że mieszczą się w granicach błędu statystycznego. No, ale to zawsze można coś podważać, coś negować. Początkowo, jak były wzrosty też powolne, minimalne, no to też każdy ignorował to, co to za wzrosty, co to za wzrosty. No, ale jak to się przez kolejne miesiące składa na kubkę, że tak powiem, te procenty, no to jednak mamy do czynienia albo ze wzrostami konkretnymi, albo ze spadkami. W tej chwili można powiedzieć, że ceny jednak spadają. W większości miast w porównaniu rok do roku średnia ofertowa w styczniu była niższa niż przed rokiem. Widzimy Poznań, Szczecin, Lublin, Kraków. No, ewidentnie widać spadki. Jest to konsekwencją ograniczonego popytu i ciągle rosnącej liczby ofert sprzedaży mieszkań, które są na rynku i które z niego nie schodzą. Także to, co powiedziałeś, wiele wpływa na to, czy ceny rosną, czy spadają, wiele czynników. No, ważne, myślę, jest to, że na horyzoncie nie widać czynnika, który miałby istotnie ożywić w tej chwili popyt. Nawet ten zapowiadany program, czy perspektywa jakiejś obniżki stóp procentowych, też pamiętajmy, że to nie będzie ich ścięcie, jeśli już o połowę, tylko pewnie małymi kroczkami, no to radykalnie nie zmieni sytuacji potencjalnych kredytobiorców. Trochę zwiększy dostępność do kredytu hipotecznego, trochę obniży wysokość miesięcznej raty kredytu, natomiast no w dalszym ciągu te środki na wkład własny trzeba będzie zgromadzić. No i kupując zarówno nowe mieszkanie, jak i mieszkanie na rynku wtórnym, no takie bym powiedział średnio starsze albo ewidentnie starsze, no trzeba mieć jeszcze środki na remont, wyposażenie, wykończenie. Także są to spore kwoty, są to duże wydatki. No i tak jak mówię, nie spodziewam się, żebyśmy jako społeczeństwo nagle stali się na tyle zamożniejsi, że znów rzucimy się do zakupu mieszkań. Znaczy w krótkim terminie, no to faktycznie nie widać żadnych czynników takich naturalnych, wynikających z gospodarki, które miałyby ożywić ten rynek. Co się potem wydarzy, no to zobaczymy, bo ta sytuacja w gospodarce światowej w ogóle jest taka wahliwa, więc zobaczymy, co będzie też z gospodarką polską. Mamy też takie do czynienia z informacjami o tym, że spada zatrudnienie i że już nawet ostatnio wzrósł lekko wskaźnik bezrobocia, bo do tej pory on się utrzymywał mniej więcej na stałym poziomie, bo po prostu dobrze spadała liczba miejsc pracy, ale też mnóstwo osób odchodziło na emeryturę. To przecież są ostatnie lata wyżu demograficznego z przełomu lat 50. i 60. i ci ludzie już niedługo będą wszyscy na emeryturze z tego wyżu, więc już będzie mniej odchodziło. No i zobaczymy, jak potem będzie z tą całą naszą gospodarką. I to, co ty powiedziałeś, że te zmiany są takie niewielkie, no co to jest 0,9% w górę czy 0,2 w dół, to tak naprawdę nic. No to jest, tak jak powiedziałeś, błąd statystyczny, 3,5% to już trochę więcej. Tym, którzy przybliżyli się temu poprzedniemu wykresowi, co Marcin pokazywał o tym indeksie cen nominalnych, to zwróćcie uwagę, że w 2008 roku do 2009 roku to ten spadek też wyniósł dla całej Polski
rzędu kilku procent, to nawet nie było 10% spadku, a jednak te ceny systematycznie zjechały o około 20%, więc to też warto pamiętać. Lata robią swoje. Przejdźmy do tabeli pokazującej mediany cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym. Tutaj trochę więcej miast. Osobiście mnie niepokoi, że te mediany są tak bliskie cenom średnim, no ale to ty liczyłeś. Powiedz nam, co widzimy w tych medianach cen. Dużą rozpiętość między rozmaitymi miastami. Tak, jak najbardziej. Przygotowałem te dane, ponieważ opisywać rynek i ceny można na różne sposoby. Generalnie posługujemy się średnimi cenami ofertowymi mieszkań w największych miastach, ale czasami pojawia się zarzut, że warto byłoby podawać mediany, bo one będą się znacząco różnić. Co to jest mediana? No to wiemy, to jest, można powiedzieć, środkowa cena ze zbioru wszystkich ofert uszeregowanych od najtańszej do najdroższej. Połowa ofert ma ceny niższe od tej, którą tu policzyłem i prezentuję, a połowa ofert w danym mieście ma ceny wyższe. Warszawa, mediana jest bardzo, ale to bardzo zbliżona do średniej ceny ofertowej. 17 600 zł za metr kwadratowy. Tu od razu rzuca się w oczy przeciwieństwo, jak gdyby drugi biegun z tej listy miast, czyli mamy Bytom, w którym mediana to nieco ponad 4000 zł. No to widać, że w Bytomiu mieszkania są, krótko mówiąc, 4 razy tańsze niż w Warszawie. Można zwrócić uwagę na Włocławek, o którym nigdy w zasadzie w naszych programach nie mówimy. Cena niespełna 6000 zł. Ja przypomnę, prezydentem Włocławka był czy jest niedawny minister w rządzie zajmujący się mieszkalnictwem. Wiceminister jest prezydentem i chciałem powiedzieć, że z tego tytułu wielokrotnie mówiliśmy o Włocławku, bo... Ale nie o cenę. No tak, ale o wiceministrze. Tak. No i taka ciekawostka moim zdaniem, jak spojrzą Państwo na medianę cen mieszkań w Kołobrzegu, czyli też w mieście, o którym chyba nie mówiliśmy dotąd, Tomku, w Twoich programach. No, w Kołobrzegu mediana to prawie 14 000 złotych. Ta mediana jest wyższa niż w takich wielkomiejskich tuzach jak Gdynia, jak Poznań, jak Wrocław. No to pokazuje, jak specyficznym rynkiem jest Kołobrzeg, o którym, tak jak wspomniałem, dotąd nie mówiliśmy. Inne miasta, Łódź, Lublin, poniżej 10 000 złotych za metr kwadratowy. Tak wyceniana jest ponad połowa oferowanych do sprzedaży na rynku wtórnym mieszkań w tych miastach. Tak jak mówię, jest to ciekawe do porównania z cenami średnimi. Jedni analitycy, jedni interesariusze, część osób zainteresowanych rynkiem posługuje się medianami, część średnimi. W tym programie macie Państwo i jedne, i drugie. Problem jest jeszcze taki, że na przykład te 4000 z kawałkiem w Bytomiu, czy nawet te 5700 w Sosnowcu, czy nawet te 5700 we Włocławku, to są stosunkowo niskie ceny i to oznacza też, że jeżeli deweloper chciałby tam budować mieszkanie jak najtaniej może w tym Bytomiu, to on i tak zbuduje to mieszkanie drożej niż jest to, co można kupić na rynku wtórnym. Ja oczywiście wiem, że jakość starego zasobu mieszkaniowego czasami to jest po prostu fatalna. Gdzieniegdzie jeszcze mamy piece kaflowe w mieszkaniach, rozmaite inne niedogodności. I to, co buduje deweloper, jest z natury rzeczy często wygodniejsze, lepsze według nowych norm, cieplejsze,
no, ma mnóstwo zalet w porównaniu ze starym budownictwem, ale też tak niska cena po prostu pokazuje, aha, tutaj będzie w takiej miejscowości trudno rozwijać nową deweloperkę, bo to nie ma znaczenia, gdzie budujesz. Sama cena budowania, pomijam ziemię, tak? Sama cena budowania w zasadzie niewiele się różni między każdym miastem. No tam jakieś niewielkie różnice mogą być, ale to nie są jakieś przerażające, ogromne różnice. I te 4000 to jest na pewno bardzo, bardzo nisko. A ten Kołobrzeg, no to w sumie miasto niewielkie, być może dlatego, a też no, trochę turystyczne, może No warto mocno tam mieszkać. turystyczne, to tak trochę bym ustawił w jednym szeregu z Sopotem i ze Świnoujściem. Stąd taki poziom cen, ale oczywiście to przekłada się na to, że no, na pewno ciężej o zakup mieszkania mieszkańcom tego miasta, którzy niekoniecznie pracują w jakiejś super dochodowej branży. No tym bardziej taka miejscowość jak Sopot, to jest też miejsce wciśnięte między morze, góry, Gdynię i Gdańsk, tak? Nawet nie ma się gdzie specjalnie rozrastać ta miejscowość. I to też pokazuje dobrze to twoje zestawienie, to co często mówimy na tym kanale. Rynki nieruchomości mieszkalnych są lokalne, wyjątkowo lokalne. Nie da się przenieść mieszkania z Bytomia do Warszawy, choćby ktoś chciał koniecznie. I jeżeli na co dzień musisz być w Warszawie, to co ci da mieszkanie w Bytomiu? Niewiele. No. Trudno jest, chyba że ktoś uwielbia dojeżdżać i kocha dojazdy, co można sobie to wyobrazić, ale to trochę taki absurd jest. Po prostu każde miasto będzie się rozwijało w długim terminie, to w ogóle tak naprawdę rosnąć będą te największe miasta i ich okolice, przedmieścia, te obwarzanki wokół 5, 6 może największych miast w Polsce. Takie jest przewidywanie w związku z nadchodzącą ze słabą demografią, ale to już jest dłuższy termin, no bo to nie jest termin najbliższego roku. Czyli Marcinie, reasumując tak, w krótkim terminie, nie zajmujmy się długim terminem, co widzimy w krótkim terminie, jeżeli raczysz nas powiedzieć. Niewątpliwie widzimy cały czas rosnącą liczbę oferowanych do sprzedaży mieszkań. Tu z własnego doświadczenia zawodowego powiem, że na ten rynek już wchodzą te mieszkania, które do niedawna były wynajmowane, ale w tej chwili brakuje na nie najemców, więc właściciele często nawet nie przyciśnięci jakimś kredytem na dane mieszkanie czy mega wysokimi kosztami jego utrzymania, jednak decydują się na sprzedaż, bo zawsze z tym kapitałem można zrobić coś innego niż przez kolejne miesiące trzymać niewynajęte mieszkanie. Zwłaszcza, że na razie nie widać na horyzoncie tych perspektyw, że wartość tego mieszkania będzie rosła. Także osób sprzedających dotychczas wynajmowane swoje mieszkania na rynku przybywa. W coraz lepszej sytuacji są klienci poszukujący. Tu bez dwóch zdań. Jeszcze moment, wejdę ci w zdanie. Nie tylko tych, którzy wynajmowali mieszkania i rezygnują z tego wynajmu, bo to z tym różnie bywa, ale też była spora liczba osób, które słusznie myśląc w czasach COVID-u kupowały mieszkania, bo założyły, że to będzie rosnąca wartość i lepiej jest mieć mieszkanie niż trzymać pieniądze chociażby w banku na zerowej lokacie. I wiele z tych osób w ogóle nie puściło tych mieszkań nigdzie, czasami ich nie wykończyło i teraz je też część sprzedaje, bo ponoszą koszty tego mieszkania, widzą, że ta cena przestała tak rwać do góry. Ci, co wyszli wcześniej z takiej inwestycji, to zrobili dobrze. Ci, którzy trzymali dłużej, no to jeżeli na rynku się nic nie zmieni, no to
mogą się przyczynić tylko do zwiększenia podaży, a tym samym obniżenia cen. Tak samo jak wtedy ich masowe zakupy powodowały wzrost cen. No, zobaczymy, jak to będzie. Kontynuuj. Tak, no chciałem powiedzieć, że w trudniejszej coraz sytuacji są sprzedający, bo rzeczywiście zaostrza się konkurencja cenowa, jeśli chodzi o oferty sprzedaży mieszkań. Komfortowa zaczyna się robić sytuacja dla osób, które szukają mieszkania do kupienia. To, co podkreślam, w tej chwili nie ma już tej presji czasu, nie ma tego myślenia, że jutro ofert zabraknie, że jutro oferty będą droższe, że jak nie kupię teraz, no to szansa na własne mieszkanie odjedzie mi w jakąś bliżej nieokreśloną przyszłość. Nie. Ale Teraz tutaj też chciałem Ci wiedzieć drugi raz słowo, przepraszam, że tak ciągle Ci przerywam, zaraz zostanę skrytykowany przez wszystkich. Natomiast jedna taka rada i uwaga, bo ja to widzę w komentarzach, wiesz, pod naszymi filmami. A ja tu obserwuję ceny i widzę, że nic się nie zmieniło. A panowie mówicie, że ceny się obniżają. Przestań obserwować ceny, powiem temu, kto tak pisze. Wyjdź na rynek, zacznij rozmawiać, zacznij negocjować, zacznij próbować kupić coś, szukaj aktywnie, to wtedy może się okazać, że te ceny są niższe niż to, co jest oferowane, bo po prostu niektórzy nie zmieniają cen, niektórzy nawet chytrze, jak się nie sprzedało, to podnoszą cenę, to też jest jedna z technik, sposobów sprzedaży. Deweloperzy są niechętni do pokazywania obniżek cen, to jeżeli chodzi o rynek pierwotny, musicie o tym pamiętać. Po prostu nie czytajcie tylko folderów, nie patrzcie się to, co widzicie na stronach napisane, czy w ogłoszeniach na portalach. Zacznijcie kupować. Wtedy zobaczycie, że te mieszkania można czasami kupić w lepszej cenie niż to było do tej pory i to, co właśnie Marcin mówi, wybór jest większy, ale dla tych, którzy działają aktywnie. Jak ktoś jest bierny, to po prostu przegapi ten moment. tak, to jedno, a drugie, że jeżeli szukamy mieszkania dla siebie o określonych parametrach, określonej liczbie pokoi, z balkonem, na takim, a nie innym piętrze, z takim, a nie innym widokiem, w takim, a nie innym miejscu, to miejmy na uwadze to, że z czasem takich mieszkań, które na przykład wpadło nam w oko, ale stwierdzamy, że cena jeszcze mi nie odpowiada, wbrew pozorom w kolejnych miesiącach takich mieszkań kolejnych może nie być. To nie jest tak, że w tej samej okolicy pojawi się 5 albo 10 w niedługim czasie podobnych, równie fajnych mieszkań. Nie, może się okazać, że właśnie to, które znaleźliśmy, jest swego rodzaju rodzynkiem, okazją i to nie tylko właśnie, niekoniecznie ze względu na cenę, po prostu z tego powodu, że potem, jeżeli to się sprzeda, ktoś inny je kupi, to przez długi czas znowu takiego samego mieszkania, na które polowaliśmy, jednak nie będzie. Tak jest. Dlatego warto szukać, warto oglądać, rozmawiać, warto podejmować decyzje, bo nie jest powiedziane, że nawet jeżeli te mieszkania w perspektywie najbliższych miesięcy trochę stanieją, to nie jest powiedziane, że za te kilka miesięcy znowu znajdziemy tak fajne mieszkanie, które na przykład teraz bardzo nam się podoba. Warto o tym pamiętać. Czy to jest prawda? Podsumowując to, powtórzę to, co zresztą wielokrotnie mówiliśmy z Marcinem w tej audycji. Jeżeli kupujesz dla siebie, to nie czekaj na okazję stulecia, bo się jej możesz nie doczekać, a życie w ciasnym mieszkaniu albo z kimś i szukanie dla siebie mieszkania może być bardziej męczące i stresujące niż no dobrze, kupiłem, a potem będzie za rok znajdę takie mieszkanie podobne, troszeczkę taniej. Musisz się nauczyć to przeżywać, takie zawody, a może będzie drożej. Kto wie, rynek nieruchomości jest rynkiem cyklicznym. Dziękuję Ci, Marcin, za Dziękuję bardzo. udział w audycji. Was proszę o komentarze pod tą audycją o Waszych rynkach. Zresztą widzę bardzo często bardzo ciekawe komentarze i róbcie to, co robicie do tej pory
przynajmniej spora część z Was, piszcie koniecznie nazwę lokalizacji, którą opisujecie. Piszcie o swoich miejscowościach, bo to wtedy nas wzbogaca. Informacja u mnie zdrożało, a u mnie staniało jest żadną. Niech będzie tam jednak informacja, w jakiej to lokalizacji się dzieje. Przypominam, że na stronie symen24.pl nasze audycje wzbogacone o wykresy, tabele, tę też znajdziecie. No i cóż, zachęcam również do wspierania tego kanału, do subskrybowania go. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia.